Cześć, nazywam się Piotrek, prowadzę kanał Podróże Wojownika. Jestem właśnie na lodowcu w Alasce, w USA, Ameryka, jakby ktoś nie wiedział. W ostatnim odcinku pokazywałem Wam fajny lodowiec, który jest za mną. Kurtkę kupiła mi moja narzeczona, albo dostała, nie wiem, po starszym bracie, tacie, albo nie wiem skąd. Patrzcie to. Ogólnie jest spoko, nie? Mógłbym robić jako strach na wróble w polu u kogoś. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Alaski. Koniec żartów. W poprzednim odcinku mogliście zobaczyć piękny lodowiec, który tutaj zobaczyliśmy. Jak nie widzieliście, wróćcie do poprzedniego odcinka, bo to jest drugi odcinek z Alaski. Zobaczycie, jak się tu dostaliśmy, co tu robimy w ogóle, dlaczego tu jesteśmy. Bo to jest mój prezent na urodziny, 7 miesięcy po tym, jak miałem urodziny. Zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj jesteśmy tu, płyniemy całą noc do pierwszej miejscowości, którą odwiedzimy. Będziemy schodzili ze statku. Będzie niesamowicie, prawdopodobnie przelecimy się samolotem, ale to jest takie 50-50, wszystko zależy od pogody. Oglądajcie dalej. 5 amerykańskich dolarów, moi drodzy. Zaraz je pomnożymy. Podobno w kasynie każdy wygrywa. Jak to się robi w ogóle? Aha, no to nie, no to świetnie, że wrzuciłeś. To weź cash out i... A, bo to może jest za mało. Za mało rzuciłem. A nie, dobra, to weź cash out. Nie no, brawo, wygrałeś 5. Mam kupon. Wow, Idziemy to rozwalić na coś. kurde, 5 dolarów wygrać. Widzicie, jakie to jest oszustwo? Dycha najmniej, bo biedny jestem i mnie nie stać, ale wygrałem przynajmniej. No się spieniężymy teraz i wydamy na głupoty. No, Nie ma tak jak zarobić piątaka. tak no. Dobra inwestycja była przynajmniej. Wiecie, ludzie mówią, nie grasz, nie wygrasz. No i ja to wiem. Zagrałem i wygrałem. No i nasza kolacja. Chicken. Nie chicken, tylko pasta Alfredo z krewetkami. Do tego kurczaczek z bekonem, z słodkimi ziemniakami i kukurydzą. No i kurczak Taka ta malutka porcja. Z ziołami w ziołach. No. Okno. Stolik przy oknie. No i moi drodzy, właśnie kupiliśmy lot takim małym samolotem, który startuje z jeziora. To będzie niesamowite. Jeszcze nigdy w życiu obydwoje nie lecieliśmy takim samolotem, który będzie startował nie z pasa lotniska, tylko z jeziora. I będziemy lądować na rzece, w takim fajnym miejscu. Będziemy lecieć nad lodowcem, plus dodatkowo jeszcze inne zwiedzanie. Niesamowita sprawa. I lunch. I lunch, dokładnie. Pyszny lunch podobno Pan bardzo chwalił. Dodatkowo, myślałem, że coś skoczyło, to tam jakieś drzewo jest. Dodatkowo powiem Wam, jaka jest cena tego. Na statku za to trzeba było zapłacić $560 od osoby. 560, 559 dokładnie. To żebyście wiedzieli, helikopter można było kupić za 489, trochę się dopłaca, jest samolot. Pan powiedział tak, helikopterem lądujecie na lodowcu, możecie się przejść po lodowcu i tak dalej, ale powiedział, że samo doświadczenie pod względem widoku i tak dalej to jest lepsze, także mamy nadzieję, że będzie lepsze. Helikopterem już leciliśmy parę razy, także... No i tu masz jeszcze lunch, no No i nie? to jest jeszcze ten lunch, także fajnie. I tu dłuższa mamy 3,5 godziny, wycieczka. dokładnie, to jest 3,5 godziny wycieczka, a helikopterem było 2,5. 2 godziny 15 A, minut. 2,15, no. Dobra, idziemy na śniadanie. Jeszcze śniadanko. No i powiem Wam, że w miarę fajna pogoda zaczyna się robić. Ja nie wiem, oczywiście nie pada, o to chodzi. Że myślę, że dzisiaj będzie naprawdę fajny, udany dzień. To nie? My z Alą na siłce. Chciałem Wam polecić oczywiście ciuszki Podróże Wojownika, Extreme Hobby. Cała fajna kolekcja, jak będziecie na dole w opisie możecie znaleźć link. Kupując koszulki wspieracie moje podróże, także dziękuję bardzo. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Są jeszcze dużo innych wzorów oczywiście, są jeszcze bluzy, są spodenki, są ciuchy sportowe. Każdy coś tam znajdzie na pewno ciekawego. Dalej robię trening.
No, jesteśmy już na Icy Strait Point. Nasz pierwszy przystanek, gdzie schodzimy ze statku. A tutaj czeka nas coś naprawdę wyjątkowego. Ej, my jesteśmy takimi mistrzami, że szok. Pytamy się pana, dzisiaj jest to latanie lodowcem? Tak. Ty się pytałeś, bo ja nie pamiętam. A ja No mam i- włączony mikrofon w ogóle? Masz. Ja mówiłem, że chcemy na dzisiaj, no to była logiczne, że chcemy na dzisiaj. A wysiadamy i mówimy gościowi, że mamy dzisiaj lot. On mówi, nie macie. A my od razu, wiecie, stresik. On mówi, że nie ma dzisiaj żadnego lotu. Mówimy, jak to nie ma? Przecież zapłaciliśmy za to kupę kasy. No. On mówi, no nie, jutro jest. Patrzymy, okej, faktycznie jutro. Ale śmiałam się, że lepiej jutro, a nie wczoraj. Dobra, jesteśmy teraz w Icy Strait Point, żebyście wiedzieli, to jest prywatny port, należy do jakiejś korporacji. Mieszka tutaj plemię, które nazywa się Tlingit, dokładnie. I jak mówię, Ali, że to leży plemię, ona by chyba ci plemiona z Afryki za bardzo wjechały, bo teraz aktualnie publikuje z plemiona, ale to się okazało, że naprawdę to jest plemię tutaj, które zamieszkuje. Ogólnie to miejsce, do którego tu przyjechaliśmy, to też leży na wysepce takiej małej. Jest bardzo pięknym miejscem pod względem natury. Zresztą to widać wszędzie dookoła. Jest cudownie. Mieliśmy akurat sobie polatać samolotem, ale tak wyszło, jak wyszło, że nie polatamy dzisiaj. Ale co się odwlecie, to nie uciecze, polatamy jutro. Ale tak dzisiaj trochę popodziwiamy piękną naturę cudownej Alaski. Zobaczymy właśnie, co możemy tutaj sobie zrobić. No i co, możemy obserwować wieloryby, niedźwiadki, albo zipline. No zipline to najbardziej odpada oczywiście, ale obserwacja niedźwiedzi mogłaby być ciekawa, bo tutaj podobnych żyje bardzo dużo. Na Alasce żyje jedna z największych populacji niedźwiedzi brunatnych na świecie, w tym słynne niedźwiedzie Kodiak, które mogą ważyć nawet do 700 kg. W Parku Narodowym Katmai można obserwować niedźwiedzie łowiące łososie w rzekach, co jest spektakularnym widowiskiem, zwłaszcza podczas letniego tarła. Niedźwiedzie na Alasce mają kluczowe znaczenie dla lokalnych ekosystemów, pomagając w rozprzestrzenianiu nasion i utrzymaniu równowagi w populacjach zwierząt. Dobra, za kolejkę liną do góry $50, za dojazd do miasta, plus później przesiadka na jakieś tam busy i obserwacje niedźwiedzi, które tam są po tamtej stronie bardziej aktywne. $150 od osoby wszystko oczywiście. Najpierw zobaczymy, co jest tutaj w tym, dookoła. Może pojedziemy do miasta i później będziemy myśleć, co dalej. Bo prawdopodobnie tu ceny są dużo większe niż w mieście po prostu. I tak to zrobimy chyba. Tak sobie wyobrażałam Alaskę. Dokładnie, jak z tych programów na National Geographic. Jak ktoś nie oglądał filmu Into the Wild, to bardzo polecam. Ale myślę, że większość oglądała, bo to jest bardzo, bardzo popularny film. Aczkolwiek Piotrek nie oglądał. I to Ale ja mi ci nie bardzo- powiedziałem, że nie oglądałem, tylko powiedziałem, że nie wiem, czy oglądałem. To ja Po myślę, tytule to wiesz. Raczej Ja nie znam oglądałeś. tytułów filmów. O takim podróżniku. Nie, na pewno byś Nie wiedział, wiem, bo pewnie to jest oglądałem. Film zapadający w Dobra, pamięć. pewnie oglądałem. Zobaczcie, jaki orzeł. Następny leci orzeł. Patrz. Orły bieliki na Alasce są jednymi z największych drapieżnych ptaków w Ameryce Północnej, z rozpiętością skrzydeł sięgającą nawet 2,5 metra. W okolicach Haines co roku odbywa się zlot orłów, gdzie setki ptaków gromadzą się, aby polować na łososie podczas ich migracji. Orły te odgrywają ważną rolę w ekosystemie Alaski, pomagając utrzymać równowagę w populacjach ryb i drobnych ssaków. Ale to wszystko wygląda ciekawie. Tutaj ciekawą informacją jest też to, że na Alasce, Alaska jest domem dla ponad 100 000 niedźwiedzi. I grizzly, i czarnych, i polarnych,
Niesamowite, naprawdę. Tutaj też coś ciekawego. Tutaj macie na przykład niezapominajkę. Jest to właśnie kwiat Alaski. Takie ciekawostki jeszcze teraz dla Was. Tutaj na Alasce znajduje się najwyższy szczyt Ameryki Północnej, czyli McKinley. Mount McKinley, obecnie znana jako Denali, jest najwyższą górą w Ameryce Północnej, osiągającą wysokość 6190 metrów. Położona w Parku Narodowym Denali, przyciąga wspinaczy z całego świata, choć jej ekstremalne warunki pogodowe sprawiają, że zdobycie szczytu jest wyjątkowo trudne. Góra jest symbolem dzikiej przyrody Alaski i stanowi ważny element lokalnej kultury oraz turystyki. Dodatkowo znajduje się tutaj 100 000 różnych lodowców i 29 wulkanów, co jest też bardzo ciekawe. Tak mogliście usłyszeć w ostatnim odcinku, może nie każdy oglądał. Alaska jest największym stanem w całych Stanach Zjednoczonych. Jest 5 razy większa od Polski, a żyje tylko ponad 700 000 ludzi. To jest naprawdę niesamowite, a to dlatego, że warunki życia tutaj są po prostu bardzo ciężkie. Dobra, tutaj mamy teraz potwierdzenie. To jednak tu była kiedyś ta fabryka tego łososia, którą budowali w 1912 roku prawdopodobnie. Patrzcie, jak to fajnie wygląda tutaj, tak jest obrazowane. I rozkładanie. No. No. No i tu będzie zobrazowane, jak wyglądają puszki, które tutaj robili właśnie z łososiem. Etykiety różne. Co ciekawego jeszcze powinniście wiedzieć? Oczywiście jest tu bardzo dużo ropy. Bardzo dużo. Wydobywają. O Alasce mówię. Ale także była tu kiedyś gorączka złota. W 1899 czy w 1900 roku znaleźli tu złoto i zaczął się szał. Zaczęła się totalna gorączka złota. Ludzie przyjeżdżali tutaj szukać złota. To jest ciekawe. Kiedyś właśnie w Stanach, jak byłem też w Nevadzie chyba. W Nevadzie, tak dokładnie. Byłem tam w takiej starej kopalni złota i można było się pobawić właśnie, że sobie poprzedzać to złoto i poszukać małych takich okruszków. Ciekawe to było. No ale w Stanach to jest takie, wiecie. Wow. No właśnie będziemy kupować busa. Tam jest z powrotem kosztuje $5, także bardzo tanio. Ale zobaczcie też stare te kutry rybackie. To wszystko tak niesamowicie wygląda. Ja się normalnie czuję, jakbym w jakimś tym programie na National Geographic o Alasce, co pokazują. Serio. Interim. Dobra, wbijamy do busa. To miasteczko to jest tak amerykańskie, że to jest po prostu szok. Dużo fajnych. Patrz, jak te domki wszystkie wyglądają. No my jest, że że to kupią już to, co ja mówię, no bo jesteśmy w Ameryce. Ale tu jest naprawdę. Ale to przed chwilą dobrze powiedziałem. My się czujemy, jakbyśmy byli na planie po prostu takiego programu tutaj, co kręcą na Alaskę. Jak się nazywał ten? Dzika Alaska? Chyba był taki na National Geographic. No. Właśnie tu jesteśmy. Dobra, chodźmy zobaczyć do centrum, jak wygląda. Alaska to jedyny stan USA, który nie posiada podziału na hrabstwa. Zamiast tego ma tak zwane obszary niezarządzane oraz regiony plemienne. Ciekawostką jest również fakt, że w Fairbanks można doświadczyć największych wahań temperatur w Stanach Zjednoczonych. Zimą temperatury mogą spaść do minus 40 stopni Celsjusza, a latem osiągnąć nawet 30 stopni Celsjusza. Z racji tego, że to plemię tutaj, które jest, no to są Indianie, są po tym widać wszystkim, co tutaj jest dookoła. Po tych palach, różnych wzorach i tak dalej. Patrzcie, tutaj jest miejsce, gdzie robią te kanoe, te swoje łódki. Tam widać, że pan właśnie robi. O, tam kolejny kościół jest. Catholic Church.
że przechytrzymy system. Pojedziemy do miasta i kupimy taniej wycieczkę, żeby sobie poszukać niedźwiedzi. Ale nie, cena jest ta sama, $150 w mieście. I dodatkowo pytamy się pani, jaka jest szansa? Bo jeśli by była szansa 100% zobaczyć niedźwiedzie, spoko, jeszcze można spróbować jechać. Ale ona powiedziała 50/50, albo zobaczycie, albo nie. Słuchajcie, Alaska to królestwo łososia, więc zgadnijcie, co dzisiaj jemy. Karpia. Burgery! Nie, żartuję. Idziemy zjeść łososia, zobaczymy, czy będzie tak samo pyszny jak Obiecują. wszędzie indziej. Dobra, ja mam małe kawałeczki. Koniuce. Smakuje jak w fast foodzie. Ale dobra? Ja nigdy nie jadłam łososia w panierce. Dobra. A ja mam takosy, pani bardzo polecała. Próbuj. Wygląda bosko. Dobre? 100 razy lepsze niż moja. No to trochę słabo, że wziąłeś to. No trudno, podzielimy się. Salmon zjedzony. Wiem, że pewnie z Was większe obstawia, że zjemy co Karpia. innego. Karpia, na przykład burgera albo coś. Już burgera też bym zjadł, nie mówię, że nie. Ale niestety, nie? Zjedliśmy salmona. Ty, patrz jakie auto. Patrzcie, jaki stary Chevrolet. Fajne. Czadowe. Aż szkoda, że takie zaniedbane. Ty, no to była jakaś ten chyba. Jak się nazywają te samochody? Co się gotuje w środku? Food truck. Chyba. Albo chyba, że camper. Z takim piecykiem w środku. Ale nie no, chyba raczej nie. Zaraz ruszamy. Znaczy dronem ruszam. No, ale taka ciekawostka. Wiecie, dlaczego tyle orłów tutaj było? Na samym początku, jak tylko zeszliśmy ze statku. Populacja ich tutaj, w tym miejscu, 30 000 sztuk. To jest naprawdę bardzo dużo, także się nie dziwię, że one były co kawałek. Wiecie, No, i tu jest chyba 50% w ogóle całej populacji w Ameryce Południowej, północnej, no. To było naprawdę ciekawe. To znaczy, że po prostu ta natura O. tutaj to jest coś wyjątkowego. Nie, to była mewa. O, tak świeciło mi słońce. Widziałem tylko, że coś się Ona rusza. widzi na 110%, ale czasem tak nie. Czasem jej słońce zaświeci. Czasem mnie oślepia blask. Czasem się nie uda, no ale cóż, no. O, nie mogę latać. Czekaj, confirm. O, mogę, dobra. Trzeba potwierdzić tylko, że się zgadza. Ale za bardzo. Wiecie, co chciałem wam powiedzieć? Co sobie teraz rozmawialiśmy o tym, że no nie wiem po prostu, co by się musiało dziać, żeby zamieszkać w takim miejscu tutaj, bo no nie wiem, no po prostu tak, nie ale wiem. To zobacz, jest... Alofoty w Norwegii, tam też ludzie mieszkają, na pewno tu jest część ludzi, którzy mieszkają wiem. w Norwegii i mi to przypomina trochę właśnie. No nie wiem, no ja nie wiem, ja nigdy w życiu nie mógł mieszkać na takim odludziu. Chciałem to powiedzieć kulturalnie. Ale o to samo nam chodziło. Jednak, szczerze mówiąc, czasem jestem introwertykiem, ale jednak lubię ludzi. Serio. No tutaj by było ciężko. Ale tu też jest zimno. I... No jest zimno, to jest druga sprawa, no. Ale te wszystkie domki i tak dalej, to ma swój klimacik, nie ma co. Wędki. Ze względu na bliskość bieguna północnego, Alaska jest jednym z najlepszych miejsc na świecie do obserwacji zorzy polarnej, szczególnie w miesiącach zimowych. Ciekawostką jest również to, że w niektórych częściach Alaski znajduje się ponad 20 godzin światła dziennego latem, co pozwala mieszkańcom na nietypowe aktywności, takie jak nocne turnieje golfowe. Pokażę wam jeszcze z bliska, jak to fajnie wygląda, jakie wzory tych tutaj są. Łosoś oczywiście.
Czekajcie, tu jest też kolejny ogląd tutaj. Co kawałek są. Niesamowicie, jak oni to tak drążą. O, jeszcze wam tego nie pokazywałem, bo akurat wróciliśmy. Patrzcie, tu łososie do góry były krojone. Tutaj puszki. Tyryryt. Tutaj kolejne. Tutaj były zaraz zamykane. A tu już gotowe, cyk. ...90 minut były. Tutaj zamknięto w 240 stopniach. Fajnie, ciekawe to jest wszystko. Mega ciekawe. Piotrek miał plan, żeby wnieść plecak z tyłu, żeby nie musieli sprawdzać, że drona mu nie zabrali. Nie no, wcale nie widać, czekaj. Nie no, wcale nie widać. Ty masz po prostu takie plecy. Garmaty. Dobra, miałem iść jeszcze na kolejkę do góry wjechać, ale jest taka mgła tam, tak chmury, że nie wiem, czy w ogóle jest jakiś sens. Także wracamy na gorącą czekoladę, na statek. Co tu się stało? Czekaj. Dobra, sprawdzałem coś, część sprawdzałem. Bilety. A. Dobra, zeszliśmy ze statku jeszcze, żeby zobaczyć... Jakiś taniec tam jest. Chciałem zobaczyć, jak tańczą. Nie wiem, czy to w ogóle będzie, bo ma być o 4:00. Też podejrzenie wszyscy wracają na statek. Ale idziemy zobaczyć. W ogóle co chwilę tu coś wypływa. A tacy Polacy w ogóle co tu są, pozdrawiam, pewnie będziecie oglądać. Widzieli, nie wiem, czy wieloryba, czy orkę, pokazywali mi filmik. Ale mieli farta i zobaczyli. I cyk się schowała. Gold Rush, Alaska. Przedtem wam się powiedziałem wam 1900, a to był 1880 rok. Czekajcie, no bo tu już inaczej jest. Dobra, mieszam z tym. Ale popatrzcie, jak szukali złota. Właśnie opowiadałem, przedtem jak byłem w Nevadzie, to byliśmy w starej kopalni, tutaj też tak można było sobie powydobywać. Z takiej ten sobie tak odcedzałaś w wodzie. Co, udało ci się coś No jasne, bo tam było dosypane. Patrzcie to. Schodzimy ze statku specjalnie, Ala nie idzie się kiwnąć, ja coś tam też nie. na pokaz. Pokaz tańca. Ja nie wiem, jak my się tam dopchamy. Pokaz tańca jakby co, nie? Miało być o 4:00. Może jeszcze ktoś zatańczy. Jest za jeden. Ty, idzie tańcerz. I tancerka. Nie, może się coś... O, ty tańczy. Co do tego miejsca, w którym się znajdujemy teraz, to naprawdę ładne miejsce, nie ma co gadać. Natura cudowna. Cisza, spokój, totalna. Ale nie dla mnie. To nie jest miejsce dla mnie na pewno. 100%. Musimy teraz się jeszcze znowu tutaj poprzechadzać po okolicy, no i podziwiam ludzi, no podziwiam, naprawdę. W 1959 roku Alaska została uznana jako kolejny stan Ameryki. I ta flaga właśnie, co wam pokazywaliśmy, ta niebieska flaga z tymi gwiazdami, to niebieski właśnie jest od tej niezapominajki, tego kwiatka, ponieważ on też jest niebieski. Układ tych gwiazd to jest wielki wóz i gwiazda polarna, ale razem tworzy tak jakby niedźwiedzia. Gwiazda północna. Gwiazda polarna to jest część. No i to... O, czarny orzeł! Żartowałem. No i to właśnie
taki chłopczyk wygrał. Dostał $1000. W tamtych czasach $1000 to po prostu wygranie życia, ale ciekawe, naprawdę miał ciekawy pomysł. Ciekawe, jaką miał konkurencję jeszcze, jakie były do wyboru. No ale to tak, no jakby nie patrzeć, to fajnie pasuje. Jak się dowie, co znaczy ta flaga, co oznacza ta flaga, no to spoko, to bardzo fajnie. Ale konstelacji niedźwiedzia? tak, no, ale tak jak się popatrzy po prostu na nią, to sobie tak ktoś pomyśli taka niebieska z gwiazdkami. Ale to właśnie, to jest najważniejsze, by wiedzieć, co oznacza. Najlepsze jest to, że my byliśmy tak nakręceni już dzisiaj na ten lot. Byliśmy 100% pewni. Szybko wychodzimy, bo nie zdążymy, bo wiecie, teraz śniadanko rano, siłownia i tak dalej, i później zeszło tak jak zeszło. Trzeba było się jeszcze umyć, ogarnąć, ale się wyszykowało ładnie, że ładnie na filmach wyglądać z lotu, wiecie, że ładne rolki ponagrywać. A gościu tam mówi, że to jutro. No my jesteśmy mocni naprawdę. Ale spoko. Jutro też będzie fajnie na pewno. Chociaż dzisiaj pogoda była po prostu idealna do tego. Lepiej sobie nie można było tego wymarzyć. Miejmy nadzieję, że jutro też będzie taka dobra jak dzisiaj. Popatrzcie, jakie cudowne zakończenie dnia. Właśnie już odbijamy. Będziemy płynąć dalej. Ale po prostu tak ładnie się zrobiło. No aż musiałem normalnie wyjść na zewnątrz, wam pokazać to. Come on, soft, turn the key and cool her off. This a pause for relief. Free pass, you don't even have to ask to. Tak w ogóle jutro będzie wyjątkowy dzień, ze względu na to, że będziemy w stolicy Alaski. Stolicy, do której nie można dojechać samochodem. Można tylko albo dopłynąć, albo dolecieć. Także nie dość, że będziemy mieli świetny lot nad lodowcem, to jeszcze dodatkowo będziemy w stolicy, także zapowiada się naprawdę ciekawy dzień. O, takim samolotem dokładnie jutro będziemy lecieć. Nad tym lodowcem. Niesamowite, przed chwilą było napisane, że ten lodowiec ma 22 km długości. No i dobra, to był koniec tego odcinka. Dziękuję bardzo, że go oglądaliście. W ogóle to, co się dzieje ostatnio na moim kanale, to jestem zachwycony i bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Mój kanał i nie tylko kanał na YouTube, ale wszystkie social media po prostu wystrzeliły w kosmos. Bardzo się cieszę, że doceniacie moją pracę, że podobało wam się to, co się stało w ostatnim miesiącu. I pamiętajcie, że ten miesiąc będzie równie dobry, bo i równie ciekawy. Tylko troszkę zmienimy kierunki, zmienimy kontynenty. Także, ole, skoczyło coś. O, i w ogóle leci już samolot, którym za niedługo będziemy lecieć też. Będziemy startować dokładnie tutaj na wodzie, lecieć nad lodowcem, później lądować. No po prostu szykuje się piękny dzień, ale to już zobaczycie w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o tym, że razem lecimy pomimo subskrypcji i złoty znaczek na kanału Podróże Wojownika. Także zostawcie 10 000 łapek pod filmikiem, zostawcie komentarz, dajcie znać, jak wam się podoba. I tyle. Dzięki wielkie. Pozdrawiam serdecznie. Na razie. I've got better things.